Siema, tu Wahacz. Range Rover Sport wraz z nową generacją stracił co prawda swój flagowy silnik, ale zyskał za to sporo innych atutów, które sprawiają, że i tak nawet pomimo braku V8 wolałbym jego niż poprzednika. Co mam na myśli, będę omawiał w odpowiednich częściach testu, a jeśli chodzi o roszady silnikowe, to pod nóż poszła rewelacyjna benzyna V8 5 litrów o mocy 525 albo 575 koni mechanicznych. Silnik ten nie miał szans przy współczesnych normach emisji spalin i co prawda w nowej generacji 8 cylindrów zostało, ale mamy teraz mniejszą pojemność 4,4 litra, no i aktualnie ta jednostka nie jest dostępna w cenniku i na moment nagrywania tego testu w Sporcie Max, co można mieć pod maską, to 3 litry i rzędowe szóstki. Co istotne jest to też minimalna pojemność oferowana w Range Roverze Sport, ponieważ z oferty wyleciały niepasujące do takiego modelu 2-litrowe benzyny, a hybryda plug-in, którą dostałem do jazdy, też oparta jest nie o 2.0, a o silnik 3-litrowy. Jest to rozsądne, biorąc pod uwagę, że obecnie to właśnie odmiana ładowana z gniazdka odpowiada za największe moce, jakie można w testowanym modelu uzyskać. Jeśli chodzi z kolei o nadwozie, to zachowało ono swój monumentalny charakter, dosyć prostą bryłę bez dużej ilości przetłoczeń i niemal 5 metrów długości. Za sprawą mniejszej kanciastości i postawienie na smuklejsze poziome linie, na przykład na światłach, samochód jednak prezentuje się moim zdaniem nowocześniej, ale też bardziej standardowo i jakby mniej wyraziście względem innych modeli Range Rovera, na przykład Velara. W testowanej wersji Dynamic SE 21-calowe felgi dostaje się w standardzie, a lakier premium nazywany Carpathian Grey to z kolei dopłata 13 150 zł. Kabina to kolejny obszar, gdzie nowa generacja zyskała i tutaj znowu rewolucji nie ma, co mogliście zobaczyć, bo na początku pokazałem przebitkę ze starego Sporta, ale w nowym wszystko wygląda nowocześniej i według mnie też po prostu ładniej, bo mniej siermiężnie trochę, przy zachowaniu jednak klimatu marki. Przebywanie w takim otoczeniu, przyznam, to naprawdę duża przyjemność. Na taką ocenę wpływa też jakość wykonania na desce rozdzielczej. Mamy ciekawą kombinację, połączenie miękkiego, takiego lekko jakby gumowego materiału piankowego ze skórą jasną, którą znaleźć można też na drzwiach. Trochę niżej mamy szarą tkaninę, drewno, skóra. Obszycie jest też w niższych partiach. Tutaj wszystko zostało obszyte i to naprawdę robi wrażenie, też wszelkie detale wyglądają świetnie i też zostały bardzo precyzyjnie wykonane i tak wysoki poziom sprawia, że nawet takie zwykłe rzeczy, jak na przykład obudowa głośnika, która niczym się nie wyróżnia, ale też nie jest w żaden sposób jakaś kiepska, jak na standardy samochodowe, tutaj jednak wypada słabo w porównaniu z tym wysokim poziomem, które reprezentuje otoczenie. Na tunelu środkowym mamy trochę skóry i fortepianowej czerni, która ładnie się komponuje z otoczeniem, gdy się na nią patrzy z daleka, no ale wciąż jest fortepianową czernią z łapaniem odcisków palców, jakichś zarysowań, tego typu spraw, więc tego nie jestem fanem. Spasowanie jest oczywiście tutaj wzorowe, a ogólnie na każdym kroku czuję się tutaj przywiązanie do detali, też pieniądze zainwestowane w materiały, jeszcze dobór kolorystyczny, no naprawdę rewelacja. Mamy też tutaj oczywiście pełną elektrykę, fotele z pamięcią jest elektrycznie regulowana kierownica. Mamy także fotele, które nie tylko, tak jak pokazywałem, można sobie standardowo tam przód, tył robić, ale na przykład, to pokażę na fotelu pasażera, kierowca ma taki sam zestaw, można sobie w sposób elektryczny przesuwać zagłówki, pompować boczki. Mamy odcinek lędźwiowy, to oczywiste. Co ciekawe, gdy się zmienia długość siedziska, to nie wysuwa się tylko ta strefa, tak jak zazwyczaj ma to miejsce, tylko przesuwa się całe siedzisko. Dopracowanie widać też w drobiazgach, na przykład klamka, gdy się ją pociągnie, to nie wraca ostro, tylko jest trochę zmiękczona. Swoją drogą ta klamka jest w kiepskim miejscu lokowana, zbyt daleko i zbyt ukryta. Kolejny przykład, schowek przed pasażerem. Nie ma przypadku, że się on tak płynnie i powoli otwiera. Mamy też elektroniczne lusterko wewnętrzne, które jednak można łatwo przełączyć na takie zwykłe, więc nawet jak ktoś nie lubi tego rozwiązania, to nie będzie miał problemów, a ogólnie jest to moim zdaniem fajny bajer w niektórych sytuacjach, ponieważ odległości w ogóle w nim nie czuć, więc manewrując lepsze jest zwykłe, ale podczas jazdy na przykład w trasie elektronika zapewnia większe pole widzenia i jest ok, tym bardziej, że oferuje świetną jakość również gdy jest ciemno. Kamera, co ciekawe, zamontowana została na dachu w drugiej płetwie rekina, przez co jest odporniejsza na zabrudzenie, ale też jej obiektyw jest z tego powodu nieraz jak dla mnie na zbyt wysokim poziomie.
Egzemplarz, który dostałem do jazdy, kosztuje około 650 tysięcy złotych i niemal 90 tysięcy z tego stanowią opcje dodatkowe. Choć kwota jest zawrotna, to ogólnie nie jest to wcale aż tak bogato wyposażone auto jak na możliwości Range Rovera Sport, ponieważ decydując się na najbogatsze odmiany, jego cenę podnieść można na przykład o jeszcze 200 tysięcy złotych za First Edition, przy czym tam już za wiele dołożyć nie można. Można też wersję, którą ja dostałem, Dynamic SE, doposażyć bardziej w różne pakiety za zazwyczaj kilkanaście tysięcy złotych, lub także pojedyncze drogie opcje, jak na przykład topowy Audi Meridian Signature za niemal 40 tysięcy złotych. Pod kątem cen mamy zatem do czynienia z rasowym segmentem premium, gdzie dostaje się dużo rzeczy mających po prostu uprzyjemnić jazdę, za które trzeba też dużo zapłacić. Decydując się na Dynamic SE, w standardzie otrzymuje się jednak wszystko, czego można wymagać, aby przyjemnie podróżować, ale bez jakiejś ekstrawagancji spotykanej w segmencie premium. Przez brak silników dwulitrowych jednostki napędowe aż tak bardzo na cenę nie wpływają, przy czym wciąż nie bardzo oznacza to kilkadziesiąt tysięcy złotych dopłaty do tych najmocniejszych. Testowany układ hybrydowy o oznaczeniu P440e jest najpopularniejszym, jaki znaleźć można w cenniku, ponieważ występuje on w każdej wersji wyposażeniowej i jako jedyny w bazowej odmianie S, zatem wyraźnie widać, co producent chce, aby klienci kupowali. Gdyby ktoś chciał hybrydę właśnie w bazowej wersji za około 540 tysięcy złotych, to dopowiem jeszcze, ile takie auto kosztowałoby w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 85 504 zł, 4-letni okres leasingu i 30% wykup końcowy, co daje 128 256 zł i wtedy miesięcznie płaci się ratę 6754 zł. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska są dostępne też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. Układ hybrydowy plug-in w testowanym Range Roverze Sport oparty jest o 3-litrową benzynę, z którą połączony został silnik elektryczny rozwijający 143 konie mechaniczne i akumulator 31,8 kWh netto. Całość generuje 440 koni mechanicznych i zapewnia takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Przyspieszenie, jakie zapewnia bohater tego filmu, jest odpowiednio ostre jak na 400 koni, przy czym przez ogrom nadwozie czuje się je inaczej i trochę słabiej niż w jakichś mniejszych samochodach. Wciąż zapewnia ono jednak nie tylko pełne bezpieczeństwo wykonywania manewrów, ale też po prostu daje dużo frajdy, gdy się wciśnie prawy pedał i uznanie dla tych osiągów rosło u mnie jeszcze, gdy uświadomiłem sobie, że tak wyrywa do przodu model ważący 2,6 tony. Przy pustych akumulatorach w tym przyspieszaniu nie czuje się aż tak bardzo wstępnej reakcji elektryka, ale nie jest to wielki problem, ponieważ skrzynia biegów w Range Roverze Sport świetnie radzi sobie z redukcjami i wskakiwaniem w okolicy 2,5–3 tysiąc obrotów i rzadko spotykam tak sprawnie działające automaty, więc reakcja na wciskanie gazu jest odpowiednio szybka. Przekładnia też bardzo płynnie zmienia biegi i robi to trafnie i trudno jest mi się w niej do czegoś przyczepić. Zostając jeszcze przy scenariuszu, gdy w akumulatorach nie ma energii, dopowiem, że benzyna wtedy załącza się często i startując nawet lekko spod świateł już od około 25 km na godzinę jest odpalona, a powyżej tryb elektryczny obecny jest z grubsza tylko wytracając prędkość albo umiejętnie utrzymując i to na krótkich też dystansach, więc ten model wypada rozpatrywać bardziej zero-jedynkowo, albo jako elektryka, albo spalinowca. Testowana wersja bez względu na postrzeganie oznacza mniejszy zbiornik paliwa i w zwykłych spalinowcach ma 80 litrów, a w hybrydzie 71,5 litra, nie ma zatem jakiejś przepaści. 3-litrowa benzyna zostawiona z układem elektrycznym ma bardzo dobrą kulturę pracy, bo na niskich obrotach około 1500, gdy przyspieszałem, to nie pojawiały się żadne wibracje czy nieprzyjemne dźwięki, a dynamika dzięki dużej elastyczności była ok. Gdy jechałem z normalnymi obrotami bliżej 2000, to brzmienie silnika było bardzo dyskretne, ale czułem w nim większe wyrafinowanie niż w zwykłych czterocylindrowcach. Z kolei wkręcając jednostkę napędową bardziej, w kabinie rozlega się nie jakiś wulgarny może czy bardzo donośny, ale jednak budzący respekt ryk i bardzo mi się to spodobało, bo nawet mocne hybrydy zestawione z dwulitrowymi silnikami, jak chociażby w poprzednim Range Roverze Sport, zdają się zabierać cząstkę duszy tym samochodom, bo prędkość się zgadza, ale tylko ona.
A tutaj nic takiego nie czułem i chociaż jasne, wolałbym pewnie finalnie V8, ale to co dostałem do testów po prostu w sporcie pasuje. No i hybryda ma też spory atut dla osób z dostępem do ładowarki w garażu, ponieważ testowany Range Rover oferuje realny zasięg na prądzie przy kilku stopniach na plusie wynoszący około 70-80 km i jadąc w trybie elektrycznym trzeba się naprawdę postarać, aby odpalić spalinowca. To znaczy wciskając gaz na maksa oczywiście się on uruchomi, ale jadąc normalnie w dynamicznym stylu od miasta po drogi ekspresowe przez kilkadziesiąt kilometrów ani razu nie wybudziłem benzyny, więc jest to fajna sprawa, już nie pod kątem nawet oszczędności, ale po prostu wygody jazdy i idealnej płynności jak w zwykłym elektryku. Samochód ładować można prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego z dosyć przeciętną mocą na te pieniądze do 7,4 kW i mnie potrzebował on w takich warunkach około 5,5 godziny, aby się naładować. Przez duże akumulatory, myśląc o wykorzystaniu pełni potencjału hybrydy, lepiej zaopatrzyć się w szybsze źródło zasilania niż zwykłe gniazdko, np. wallboxa. Testówka oferuje też ładowanie prądem stałym przez CCS i tutaj już jak na hybrydę moc jest konkretna, bo do 50 kW i wtedy ładowanie do 80% trwać ma katalogowo lekko poniżej godziny. Podczas ładowania czy tankowania można spostrzec też spasowanie klapek niegodne segmentu premium. Z kolei przy pustych akumulatorach cudów nie ma i samochód w Warszawie spalał mi jakieś 13-15 litrów na setkę. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 8,5-9 litrów, na ekspresówkach lekko ponad 10 litrów, a przy prędkościach autostradowych 12 litrów. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to tutaj spotkała mnie kolejna miła niespodzianka, ponieważ nowy Sport zdaje się być bardziej zwarty niż jego poprzednik, to znaczy mniej czuje się jego rozmiar, czy to w zakrętach, czy hamując. Wciąż jest to oczywiście odczuwalne, a po przesiadce z jakiegoś zwykłego auta nawet bardzo, ale nowy Range Rover Sport ogólnie lepiej się prowadzi niż poprzednik. Pneumatyczne zawieszenie testowany model ma w trybie auto trochę bardziej sprężyste na dużych nierównościach, ale za sprawą rewelacyjnego wygładzania mniejszych, w czym pomagają jeszcze grube opony, efekt płynięcia po drodze i takie poczucie, że tego auta nic nie powstrzyma, jest tutaj obecny w takim stopniu, w jakim oczekiwałbym po modelu tej klasy. Do tego dochodzi bardzo dobre wyciszenie, czy to od kół, czy od szumów powietrza, co jeszcze potęguje izolację od otoczenia. Układ kierowniczy Range Rover Sport ma dosyć neutralny, zwłaszcza w pozycji 0 czuje się wygładzenie, ale mocniej wychylając kierownicę pojawia się trochę precyzji i ogólnie, chociaż testówka jest autem, w którym po prostu nadaje się kierunek i komfortowo sunie do przodu i mnie nie zachęcała do szaleństw, to gdy jeździłem dynamiczniej dawała radę i zachowywała się trochę lepiej niż myślałem. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy w testówce jest takie samo jak w innych modelach Range Rovera nowych, co oznacza, że tutaj mamy sterowanie tempomatem, jest też podgrzewanie kierownicy. Te przyciski nie są wypukłe, ale nie są to płytki tylko dotykowe, tylko trzeba wcisnąć daną sekcję i ona wtedy zaskakuje, jest kliknięcie, co ułatwia korzystanie. Z lewej strony steruje się systemem audio, telefonem, jest też programowalny przycisk, a także środkowa ikonka, gdy się wciśnie, pojawia się krzyżak. W pomysłowy sposób można dzięki temu sterować komputerem na zegarach, a później znowu wracać do pozostałych funkcji. Wszystko jest tutaj ok pod kątem ergonomii rozplanowane. Nie podoba mi się tylko połyskująca czerń na tych sekcjach, ponieważ mogą one łapać zarysowania, a w szczególności odciski palców. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy to krok w przód względem starego Range'a. Tak samo lepiej wypadają elektroniczne zegary, ponieważ uproszczone zostało w nich menu. Nie trzeba teraz się przewijać lewo, prawo po tych kategoriach, tylko są bardziej standardowe, klasyczne listy, a funkcjonalność pozostała, co oznacza, że można sobie wyświetlić różne rzeczy na środku, pomiędzy tarczami, albo można zupełnie te tarcze usunąć w różnych widokach, taki z eksponowaną mapą, albo można sobie coś, co się nazywa skondensowany, wybrać i sterować tym, co będzie z lewej strony, z prawej strony, więc jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Niestety całość działa trochę moim zdaniem zbyt wolno, znaczy niezbyt często i tak się tutaj zaglądam, więc to nie jest jakiś wielki problem, no i też te opóźnienia nie są ogromne, no ale fakt zostaje, że w samochodzie za te pieniądze oczekiwałbym idealnej responsywności, a tej tutaj niestety nie ma i jest to rozczarowujące za ponad 500 000 złotych. System inforozrywki to Range Roverowa klasyka, tylko z ogromnym 13-calowym wyświetlaczem o świetnej jakości. Ekrany domowe oparte są tutaj o personalizowalne pod kątem kolejności widgety. Niestety ten z nawigacją nie zawiera mapy, aby ją odpalić trzeba wejść pełnoekranowo. Ona może być albo taka satelitarna, albo rysowana, w zależności od tego jak chcemy. Można dzięki temu z kolei, że
są przyciski po bokach, bardzo szybko przełącza się pomiędzy tymi modułami, więc brak tutaj mapy nie jest jakimś wielkim problemem. Ustawienia są albo bardziej takie podręczne, albo bardziej zaawansowane i tam naprawdę dużo rzeczy można sobie ustawić. Na przykład jak wysoko chcemy podnieść klapę bagażnika, nie ma problemu, albo można sobie zobaczyć i później ustawić, przy jakiej prędkości będą się blokowały drzwi, więc jest tutaj masa rzeczy, które można sobie dostroić. Całość jest bardzo intuicyjna pod kątem zaprojektowania interfejsu. Mamy także integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. W ramach ciekawostki jeszcze powiem, że ekran ogólnie obsługuje się tak jak smartfon. Wystarczy lekko musnąć palcem, ale gdyby ktoś się bał przypadkowych dotknięć, może odpalić tą funkcję i wtedy już tak łatwo nie jest, ponieważ trzeba mocniej wcisnąć ekran. Wtedy mamy potwierdzenie dźwiękowe oraz lekkimi wibracjami. Jest to pomysłowe rozwiązanie i przyznam, w żadnym innym samochodzie się jeszcze z nim nie spotkałem. Kolejna ciekawie niestandardowa rzecz to możliwość sterowania otworami wentylacyjnymi przy pomocy menu. Niby jest to właśnie ciekawe, no ale jednak gdybym chciał to zrobić na szybko, to zdecydowanie wolałbym, żeby tutaj były po prostu zwykłe pokrętła, a nie żebym musiał się tutaj zagłębiać w komputerze. Żadnych zastrzeżeń nie mam za to do systemu oczyszczania powietrza i też sygnalizacji, jak nieczyste jest na zewnątrz. Pod ekranem mamy panel klimatyzacji mniej skomputeryzowany niż wcześniej, ponieważ w poprzedniej generacji tutaj był po prostu kolejny ekran LCD, a teraz mamy jedynie dotykowe przyciski. One dają co prawda reakcję zwrotną za sprawą wibracji, no ale wciąż jest to moim zdaniem mało wygodne rozwiązanie i krok wstecz pod kątem ergonomii. Podobają mi się za to pokrętła, które normalnie obsługują temperaturę, ale ciągnąc pokrętło do siebie można aktywować regulację intensywności nawiewu, a gdy się wciśnie to pokrętło, to można zmieniać podgrzewanie. Sytuacja ma miejsce dla obu stref niezależnie. Rozwiązanie to nie jest jednak idealne, ponieważ pierścień od strony kierowcy jest zbyt blisko dźwigni zmiany biegów i ponieważ trzeba czasami trochę siły użyć, żeby go pociągnąć jakoś dużo, no ale jednak i lekki opór stawia, to można przez przypadek, ponieważ ręka w naturalnym ułożeniu tutaj akurat gdzieś ląduje, dźwignię zmiany biegów naruszyć. Regularne kształty Range Rovera Sport sprawiają, że maska jest świetnie widoczna z perspektywy kierowcy. Jest ona poziomo poprowadzona, szyba nie jest zbytnio pochylona. Mamy dosyć krótkie podszybie, widoczność na boki też jest dobra. Z tyłu po przekątnej słupek nie jest zbyt masywny. Tylna szyba, jak na auto tak wysokie, nie jest zbyt wysoko poprowadzona. Jest też dużych rozmiarów. Na parkingach, jak i w terenie bardzo przydają się kamery 360 stopni o naprawdę dobrej jakości i też ogromnych możliwościach zmiany widoków, ponieważ poza tymi bardziej standardowymi jest możliwość także odpalenia widoku 3D, gdzie kamera niejako lewituje wokół samochodu i całkiem nieźle, przyznam, ta perspektywa skontrolowana. Ona oczywiście nie będzie idealnie, no bo nie ma cudów, ale jest naprawdę nieźle. Jest także możliwość odpalenia widoku terenowego, który pokazuje widok z prawych i lewych przednich nadkoli. Jest, gdy się zacznie jechać do przodu. Też ciekawa opcja, aby niejako samochód był przezroczysty i żeby można było sobie zobaczyć, co się znajduje pod nim na podstawie ruchu auta i tego, co widzi kamera. Jeszcze kolejnym bajerem jest to, że można sobie, jest z kolei odpalony bieg do tyłu, spryskać kamerę cofania. Kamery bardzo ułatwiają życie w testowanym modelu, ponieważ przy 495 cm długości i aż 204 cm szerokości mamy do czynienia z prawdziwym drogowym monstrum i nawet dosyć regularne kształty nadwozia tego nie zmieniają i przyznam, że jest to największa, no może nie wada, ale negatywna dla mnie cecha tego modelu, że po prostu w wielu miejscach jest uciążliwy, gdzieś na parkingach, zawracając czy coś, trzeba się bardziej pilnować niż w normalnym samochodzie. Testowany model oferuje co prawda skrętną tylną oś, i to pomaga na parkingach, ale wciąż łatwo nie jest. Plusem Sporta jest za to fakt, że siedzi się w nim tak wysoko jak w dostawczakach i wszystko dobrze widać, ale wciąż jest to dla mnie auto typowo poza miasto, też dla osób, które lubią tam kontakt z przyrodą, bo jak na Range Rovera przystało, mamy tutaj ponadprzeciętne właściwości terenowe z systemem automatycznego doboru zachowania do warunków na drodze.
Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Sporta jest stonowane, jeśli chodzi o formę, ponieważ nie ma tutaj żadnych ostrych źródeł światła na widoku. Jest ono za to liczne i też wyraziste pod kątem kolorystyki, ponieważ można różne kolory sobie wybierać z menu, nie tylko te przygotowane przez producenta, ale też można samemu miksować i to dwie strefy niezależnie. Jedynie przestrzeń na nogi jest zawsze biała, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o barwy, przyciski, przełączniki. Podświetlone zostały na niezmienny kolor biały, co dobrze współgra z mnogością kolorów, które można sobie wybrać do tych dekoracyjnych elementów i ogólnie bardzo przyjemnie ta kabina została zaprojektowana, gdy jest ciemno, ponieważ nie jest tutaj ostentacyjnie, jeśli chodzi o właśnie tą ostrość oświetlenia, co by tutaj nie pasowało, a jest naprawdę estetycznie i można sobie wszystko dokładnie ustawić. Nowy Sport zachował charakterystyczny dla Range Roverów niski styl świateł, który nawet pomimo dosyć prostego wzoru LEDowych segmentów do jazdy dziennej nadaje im wyrazistości i ostrości. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych mają standardowy kształt. W lusterkach mamy też dodatkowe lampki na dole, które oświetlają przestrzeń po bokach samochodu i mają ułatwiać manewrowanie. Świecą one naprawdę mocno. Z tyłu też lampy są smukłe i z wzorem świateł pozycyjnych nawiązują one trochę do tego, co spotkać można z przodu. Nie wiem tylko czemu, tu kierunki są dynamiczne, a na froncie nie. Mimo to uważam, że ogólnie światła w swoim powiedzmy nowoczesnym stonowaniu zostały bardzo dobrze dopasowane do pomysłu na nadwozie testowanego modelu. Światła Pixel LED nie są najlepszą technologią dostępną w Sporcie, bo na szczycie są Digital LEDy, ale i tak to, co dostajemy tutaj, działa moim zdaniem bez zarzutu. Światła mają tak wycinać część wiązki, aby maksymalizować doświetlanie poboczy i nie oślepiać zarazem innych kierowców. Gdy jechałem za kimś, precyzyjnie tworzyły świetlny tunel i nieraz na zakrętach widziałem fajnie wygaszające się poszczególne strefy. Gdy nikogo przede mną nie było, to komputer odpowiednio szybko wyłączał środek i nie miałem sytuacji, w której czułem, aby jakoś się z tym nieprzyjemnie dla innego kierowcy spóźnił. Dodatkowo LEDy oferują bardzo dobrą moc świecenia oraz wyróżniającą się dużą wysokość wiązki światła, zatem jest to świetne i przydatne po zmroku rozwiązanie. Z tyłu, jak przystało na tak duże auto, miejsca nie brakuje. Gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam jeszcze taki zapas. Nad głową, pomimo obecności panoramicznego dachu za 13 250 zł, od podsufitki dzieli mi jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa jest oczywiście wyposażona w rozkładany podłokietnik. Można też elektrycznie przy pomocy przycisku sterować pochyleniem oparć albo całkowicie zdalnie je złożyć przy pomocy menu w komputerze systemu inforozrywki. Bagażnik Range Rovera Sport ma 765 litrów pojemności, niezbyt wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także bardzo regularne kształty. Próg sam w sobie jak na takie auto nie jest zbyt wysoki, a jest jeszcze możliwość sterowania wysokością tylnej części nadwozia przy pomocy pneumatyki zawieszenia. Można też składać z tego miejsca oparcia. Z prawej strony mamy siatkę w nadkolu, jest też gniazdo 12V. Z lewej strony nie ma tego, a za to z obu stron są haczyki na jakieś torby. Wyciąganie ich to zdecydowanie nie jest doświadczenie premium. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu nie ma koła, jest zestaw naprawczy i dodatkowe miejsce na chociażby kable. Po złożeniu oparć tylnej kanapy w proporcjach 2/3, 1/3 dostaje się 1701 litrów pojemności i podłogę bez uskoku. Podsumowując, nowy Range Rover Sport to moim zdaniem bardzo udany model, który co istotne w każdym aspekcie wypada lepiej od poprzednika. Można burzyć się na perturbacje z V8, ale realnie rzędowa szóstka ma na tyle udaną charakterystykę, że nie czułem bólu po stracie dwóch cylindrów, a zdarzyło mi się docenić układ hybrydowy. No i też trzeba powiedzieć uczciwie, że nie każdy celował przecież w tym modelu w topowy silnik, a jednostek R6 w palecie nie brakuje, czy to benzyn, czy to diesli. Ogólnie, chociaż wciąż uważam, że Range Rover Sport jest w naszych warunkach nieraz nieprzyjemnie duży, to muszę docenić, jak świetny poziom oferuje to auto pod każdym względem i jaką dużą frajdę miałem jeżdżąc nim wszędzie poza parkingami. I to wszystko, co przygotowałem o nowym Sporcie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!